Witajcie w Rzymie. Chcę Was dzisiaj zabrać na krótką serię filmów opowiadających Wam o najważniejszych zabytkach historii i kultury w starożytnym Rzymie. Za moimi plecami, jak sami widzicie, znajduje się chyba najbardziej znany zabytek kulturalny nie tylko we Włoszech czy Rzymie, ale i na całym świecie. Jego monumentalność i historia przyciąga turystów z całego świata. Poznajmy historię tego najbardziej znanego amfiteatru razem. Zapraszam. Koloseum mogło pomieścić od 50 do 80 tysięcy widzów, co czyniło je największym amfiteatrem w starożytnym Rzymie. Było symbolem potęgi i wspaniałości Cesarstwa Rzymskiego, a także miejscem, gdzie cesarze mogli demonstrować swoją władzę i hojność wobec ludu. Koloseum, znane również jako amfiteatr Flawiuszy, zostało zbudowane około 81 roku naszej ery przez cesarzy z dynastii Flawiuszy, Wespazjana wraz z jego synem Tytusem, którego łuk zobaczymy w następnych częściach tego filmu. Koloseum było miejscem, w którym organizowano wiele widowisk publicznych, nie tylko takich jak walki gladiatorów, ale również polowania na dzikie zwierzęta, egzekucje oraz, co moim zdaniem najbardziej ciekawe, Koloseum, a właściwie jego najniższa część, była zalewana wodą i odbywały się na nim walki statków, zwane naumachiami. Naprawdę, to jest jakieś aż niemożliwe, że to się odbywało prawie 2000 lat temu. Zalewali to wodą i tutaj walczyły statki. Koloseum to arcydzieło rzymskiej inżynierii i architektury. Ma eliptyczny kształt, mierzący 188 metrów długości, 156 metrów szerokości i około 50 metrów wysokości. Wnętrze Koloseum było równie imponujące jak jego zewnętrze. Widownia, zwana cavea, była podzielona na 3 główne sekcje, które odpowiadały różnym klasom społecznym. Arena natomiast, gdzie odbywały się widowiska, była otoczona wysoką ścianą i miała drewniane podłogi pokryte piaskiem, co miało na celu wchłanianie krwi i zapewnienie lepszej przyczepności dla walczących. Pod areną znajdował się system podziemnych korytarzy i komór, zwany hypogeum, który służył do przechowywania sprzętu, trzymania zwierząt i przygotowywania gladiatorów do walk. Konstrukcja Koloseum składa się z łuków oraz systemu sklepień łukowych, które zapewniają całej konstrukcji wytrzymałość oraz stabilność. Koloseum było wyposażone w system zadaszenia zwany velarium, który chronił widzów przed słońcem i deszczem. Składało się ono z rozciągniętych płóciennych żagli, które były obsługiwane przez marynarzy z rzymskiej floty. Walki gladiatorów były bardzo popularnym widowiskiem, ale nie wszyscy gladiatorzy walczyli na śmierć. Wielu z nich było profesjonalistami, którzy zdobywali wolność i sławę dzięki swoim umiejętnościom. Dzięki bardzo skomplikowanym systemom podnośników oraz ramp można było w szybki sposób wprowadzać ludzi oraz zwierzęta na samą arenę, co zwiększało w mocnym stopniu efektywność samych widowisk. Nazwa Koloseum pochodzi od kolosalnego posągu Nerona, który znajdował się w pobliżu amfiteatru. Posąg został zbudowany na cześć Domus Aurea, pałacu Nerona. Amfiteatr składa się z 4 kondygnacji, z czego 3 pierwsze ozdobione są arkadami oraz półkolumnami. Zaczynając od samego dołu, pierwsza kondygnacja ozdobiona jest w stylu toskańskim, druga jońskim oraz trzecia korynckim. Natomiast 4. kondygnacja również ozdobiona jest w stylu korynckim i zawiera liczne okna wraz z siedzeniami.
Niestety podczas swojego istnienia Koloseum często było naruszane przez trzęsienia ziemi oraz wykorzystywane jako źródło materiałów budowlanych. Na szczęście do dzisiejszych czasów przetrwała znaczna część jego struktury. Teraz zanurzymy się w historii Forum Romanum, miejsca, które tętniło życiem politycznym, religijnym oraz kulturalnym starożytnego miasta. To miejsce, które jest prawdziwą kapsułą czasu, pełną pomników i starożytnych ruin, które pozwalają nam doświadczyć chwały i potęgi Rzymu. Forum Romanum, znane również jako Forum Magnum, jest najstarszym i najważniejszym placem publicznym w Rzymie. Jego historia sięga aż VII wieku przed naszą erą, kiedy to Etruskowie osuszyli bagna i przekształcili je w centralny punkt miasta. W okresie Republiki i Cesarstwa Rzymskiego Forum Romanum stało się centralnym, politycznym i religijnym centrum miasta. Spacerując po Forum Romanum można podziwiać wiele imponujących ruin, budowli, które kiedyś stanowiły serce Rzymu. Świątynia Castora i Polluxa jest kolejnym bardzo ważnym miejscem na forum, ponieważ poświęcona dwóm bliźniakom Castorowi i Polluxowi. Według legendy ci dwaj bracia pomogli Rzymianom w bitwie pod jeziorem Regillus. To właśnie na ich cześć została postawiona świątynia, która znajduje się za mną, a jej 3 ostatnie zachowane kolumny są świadectwem i przykładem doskonałości architektury Rzymu. Bazylika Maksencjusza i Konstantyna to największa budowla na Forum Romanum. Została zbudowana w IV wieku naszej ery i służyła jako hala sądowa. Jej monumentalne ruiny do dziś imponują swoim rozmiarem i architektoniczną precyzją oraz niesamowitą skalą. W starożytności Forum było również miejscem, gdzie handlowano wszelkiego rodzaju towarami. Na targowiskach można było kupić żywność, odzież, a nawet niestety niewolników. Świątynia Westy z jej okrągłą formą była miejscem przechowywania świętego ognia, który miał symbolizować wieczność i nieprzemijalność Rzymu. Same kapłanki, zwane Westalkami, cieszyły się dość dużym szacunkiem wśród populacji Rzymu, ponieważ były odpowiedzialne za utrzymanie tegoż to właśnie ognia. Via Sacra, czyli Święta Droga, była główną ulicą przechodzącą przez Forum. To nią przechodziły triumfalne pochody zwycięskich wodzów, kierując się do Kapitolu. W czasach Republiki na Forum znajdowała się również kuria, czyli miejsce spotkań Senatu. Forma, którą dzisiaj możemy oglądać, została zasponsorowana przez Juliusza Cezara i jak możemy zobaczyć, przetrwała w dość dobrym stanie, jeśli nie najlepszym ze wszystkich obiektów znajdujących się tutaj na Forum. Przechodząc płynnie z Forum Romanum, chciałbym Was teraz zabrać pod kolejny ikoniczny zabytek starożytnego Rzymu, łuk Tytusa, który nie tylko zachwyca swoim pięknem, jak na łuk triumfalny przystało, ale także opowiada historię triumfu i chwały Rzymu. Łuk ten stoi na Via Sacra, głównej ulicy prowadzącej przez Forum Romanum i był symbolem triumfu i chwały cesarza Tytusa. Jego budowa miała nie tylko upamiętniać militarne sukcesy, ale także podkreślać boskość i autorytet dynastii Flawiuszy. Łuk Tytusa to klasyczny przykład rzymskiej architektury triumfalnej. Wykonany z białego marmuru, łuk ma około 15 metrów wysokości i 13,5 metra szerokości oraz prawie 5 metrów głębokości, co sprawia, że jest jednym z najbardziej imponujących łuków w całym Rzymie.
Łuk Tytusa został zbudowany w tym samym roku co Koloseum, czyli 81 roku naszej ery, przez cesarza Domicjana na cześć swojego zmarłego brata, cesarza Tytusa, oraz zwycięstwa w Jerozolimie nad Żydami w roku 70 naszej ery. Inskrypcja na łuku, która wychwala Tytusa jako boskiego, świadczy o kultach cesarskich, w których cesarze byli czczeni jako bogowie po swojej śmierci. Łuk jest bogato ozdobiony płaskorzeźbami, które przedstawiają sceny z triumfu Tytusa. Na południowej stronie łuku widnieje relief przedstawiający rzymskich żołnierzy niosących łupy z Jerozolimy, w tym słynny świecznik siedmioramienny menora oraz tablicę z 10 przykazaniami. Natomiast na północnej stronie łuku znajduje się scena przedstawiająca triumfalny wjazd Tytusa do Rzymu, w towarzystwie bogini Wiktorii, która koronuje go laurami. Nad centralnym otworem znajduje się inskrypcja dedykowana, która głosi: Senat i lud Rzymu dedykują ten łuk boskiemu Tytusowi, synowi boskiego Wespazjana. Łuk Tytusa, tak samo jak wzgórze Palatyn, z którego właśnie zeszliśmy, znajduje się w całym kompleksie Forum Romanum. Także jeśli znajdziecie chwilę, żeby odwiedzić akurat to miejsce, to zarezerwujcie sobie trochę więcej czasu, żeby na raz zobaczyć te wszystkie miejsca, bo naprawdę warto, zwłaszcza że bilet obejmuje wszystko, co właśnie wymieniłem. Tuż obok przechodzimy, by zobaczyć kolejne wybitne dzieło architektury triumfalnej z czasów Konstantyna Wielkiego, a mianowicie łuk Konstantyna Wielkiego. Wow. Właśnie on znajduje się między Koloseum a Palatynem, z którego właśnie zeszliśmy, i miał podkreślać nie tylko wybitne osiągnięcia militarne samego cesarza, ale również podkreślić tym samym jego rolę, którą przyczynił się podczas odbudowania i odnowienia Rzymu. Łuk jest bogato zdobiony płaskorzeźbami i inskrypcjami, które dokumentują zarówno wydarzenia z życia Konstantyna, jak i fragmenty z wcześniejszych cesarstw. W rzeczywistości łuk zawiera elementy spolia, czyli ponownie użytych fragmentów innych, starszych budowli, takich jak reliefy z czasów Trajana, Hadriana i Marka Aureliusza. Centralna inskrypcja dedykacyjna chwali Konstantyna jako wyzwodziciela miasta i odnowiciela państwa. Na północnej stronie łuku znajdują się medaliony z czasów Hadriana, które przedstawiają sceny polowań i ofiar składanych bogom. Zostały one wkomponowane w łuk, aby podkreślić ciągłość i dziedzictwo rzymskich cesarzy. Łuk Konstantyna znajduje się w bardzo strategicznej lokalizacji, ponieważ tuż obok Koloseum, które właśnie znajduje się za moim cudownym kamerzystą. Dlatego warto włączyć go do planu zwiedzania starożytnego miasta. Moim zdaniem bynajmniej warto. Łuk Konstantyna został wzniesiony w 315 roku naszej ery na cześć 10. rocznicy rządów cesarza Konstantyna Wielkiego oraz jego zwycięstwa nad Maksencjuszem w bitwie przy moście. To właśnie to zwycięstwo uczyniło Konstantyna jedynym władcą całego cesarstwa rzymskiego i zapoczątkowało jego politykę wspierania chrześcijaństwa. Według legendy przed bitwą Konstantyn miał widzenie, na którym zobaczył krzyż i usłyszał słowa: In hoc signo vinces. Pod tym znakiem zwyciężysz. No i właśnie z tego względu nie ma się co łamać takimi widokami jak tutaj za moimi plecami, czyli cała elewacja łuku w rusztowaniu. Ktoś by pomyślał: tragedia, masakra, przyjechałem na wycieczkę, a tu co, znowu to. Wszędzie wszystko w Rzymie rozkopane i wszystko w jakichś rusztowaniach. Ale z drugiej strony, no właśnie dzięki temu możemy podziwiać te wszystkie zabytki przez kolejne lata i lata i lata. I dotrwał taki łuk 1700 lat i nadal możemy go oglądać właśnie dzięki temu, że teraz są te rusztowania. Także naprawdę nieraz trzymajcie nerwy na wody.
Forum Trajana to nie tylko świadectwo wspaniałości architektury cesarstwa, ale również centrum życia kulturalnego, społecznego oraz politycznego starożytnego miasta. Chodźcie ze mną dowiedzieć się, dlaczego Forum Trajana było uznawane za klejnot w koronie cesarza. Forum Trajana, zbudowane na polecenie cesarza Trajana, zostało ukończone w 113 roku naszej ery. Było to największe i najbardziej okazałe z cesarskich forów w Rzymie, zaprojektowane przez znanego architekta Apolodora z Damaszku. Może słyszeliście to nazwisko. Forum zostało wzniesione z funduszy zdobytych podczas wojen dackich, które przyniosły ogromne łupy i bogactwa. Kompleks składał się z pałacu otoczonego portykami, bazyliki Ulpia, jednej z największych bazylik w całym Rzymie, 2 bibliotek, świątyni boskiego Trajana oraz kolumny Trajana, którą za niedługo zobaczymy. Centralnym punktem był ogromny plac o wymiarach 300 na 185 metrów, otoczony portykami i ozdobnymi kolumnami w porządku korynckim. Na placu znajdował się również pomnik konny cesarza Trajana, który miał symbolizować jego militarne podboje. Spacerując po ruinach można poczuć atmosferę starożytnego miasta i na każdym kroku podziwiać detale architektoniczne, które przetrwały tysiąclecia. Apolodoros z Damaszku, czyli architekt Forum Trajana, był również odpowiedzialny za budowę mostu Trajana na rzece Dunaj. Był to jeden z największych i najdłuższych mostów w całej starożytności. W czasach średniowiecza i renesansu Forum Trajana było częściowo i stopniowo rozbierane, a jego cenne materiały, takie jak marmur czy inne dekoracje rzeźbiarskie, były wykorzystywane do budowy innych budynków, czyli tzw. spolia. Dzięki temu możemy je podziwiać w nieco zmienionej wersji i w innych lokalizacjach, ale przetrwały do dzisiejszych czasów. Aktualnie znajdujemy się na Forum Trajana obok kolumny Trajana, która nie tylko zachwyca swoją monumentalnością na całym tym forum, ale również opowiada niezwykłą historię zwycięstwa cesarza Trajana nad Dakami. Chodźcie razem, zobaczymy jej detale. Kolumna ma 30 metrów wysokości, dokładnie to 38 z samą podstawą i składa się z 20 marmurowych bębnów, z których każdy waży około 40 ton. Relief na kolumnie składa się z około 200 metrów długości i przedstawia ponad 2500 postaci. Sceny na kolumnie ukazują nie tylko bitwy, ale także codzienne życie żołnierzy, budowę obozów, sceny dyplomatyczne oraz samego Trajana, który pojawia się na kolumnie aż 58 razy. Kolumna Trajana została zaprojektowana przez tego samego architekta co Forum Trajana, czyli Apolodora z Damaszku. Miała celebrować nie tylko jego militarne osiągnięcia, ale również służyć jako jego grobowiec. Po jego śmierci w 117 roku jego prochy wraz z jego żoną zostały złożone w złotej urnie u podstawy kolumny. Kolumna Trajana została wzniesiona w 113 roku naszej ery na rozkaz samego cesarza Trajana, aby upamiętnić jego zwycięstwo w 2 wojnach dackich. Jest jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych zabytków Rzymu, który przetrwał prawie 2000 lat. Na szczycie kolumny pierwotnie znajdował się również posąg samego cesarza Trajana, ale w XVI wieku na polecenie papieża Sykstusa V został zamieniony na posąg świętego Piotra. Jak możecie zauważyć, trzyma w jednej ręce klucze, a w drugiej stronie księgę.
Obiekt za moimi plecami to nie byle jaki kościół, to Il Gesù, centralne miejsce jezuitów, które zachwyca nie tylko swoją historią czy dekoracjami, ale także bardzo innowacyjną fasadą, o czym za chwilę bliżej Wam powiem. Ale również malowidłem w swoim wnętrzu, które jest wykonane w sposób iluzjonistyczny. To prawdziwy klejnot w sztuce architektury barokowej. Kościół Il Gesù, oficjalnie znany jako Kościół Najświętszego Imienia Jezusa, został zbudowany w latach 70., 80. XVI wieku z inicjatywy świętego Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. Architekt Giacomo Barozzi da Vignola zaprojektował budynek, a Giacomo della Porta ukończył jego fasadę, która jest bardzo innowacyjna, o czym za niedługo się dowiecie. Kościół Il Gesù był jednym z pierwszych kościołów barokowych zaprojektowanych w taki sposób, by głosić kazania i organizować zgromadzenia wiernych na dużą skalę. Dlatego wnętrze pozbawione jest kolumn i jesteśmy w stanie podziwiać całą przestrzeń za jednym razem. Warto usiąść w nawie głównej i podziwiać iluzjonistyczne freski na suficie oraz poczuć niezwykłą atmosferę tego miejsca. Kościół Il Gesù jest jednym z pierwszych przykładów architektury barokowej, który miał na celu oddziaływanie na wiernych poprzez dramatyczne i emocjonalne przedstawienia wewnątrz. Natomiast sama fasada, zaprojektowana przez Giacomo della Porta, jest dokładnym przeciwieństwem wnętrza z prostymi podziałami, wysokimi pilastrami, poukładanymi pionowo i poziomo podziałami wraz z niszami i oknami. Czysty renesans, poniekąd manieryzm, poprzez te spływy wolutowe po lewej i po prawej stronie oraz podwójny tympanon, trójkąt zamknięty w półokrągłej formie. Największym skarbem Il Gesù jest jednak dekoracja sklepienia. Fresk autorstwa Giovanniego Battisty to dynamiczna kompozycja pełna aniołów, świętych i alegorii, które wydają się wychodzić poza granice architektonicznego świata. Kościół Il Gesù odegrał kluczową rolę w szerzeniu stylu barokowego w Europie i Ameryce Łacińskiej. Jego architektura i dekoracje stały się wzorem dla wielu innych kościołów na całym świecie, zwłaszcza w Hiszpanii, Portugalii oraz ich koloniach.